Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem o książce, która rozpiernicza system i to totalnie. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, zakładam, że doskonale wiecie, na punkcie czego mam ostatnio taką ogromną obsesję, czym ciągle was tam spamuję i to nie bez powodu. Otóż Wojna makowa Rebeki Kwong to prawdopodobnie jedna z najlepszych powieści fantazji, jakie kiedykolwiek przeczytacie. Nie będziecie w stanie się od niej oderwać, a po przewróceniu ostatniej strony najzwyczajniej w świecie będziecie domagać się więcej, a przynajmniej mam nadzieję, że pokochacie tę powieść w takim samym stopniu, w jakim ja ją pokochałam i że razem ze mną będziecie domagać się tego więcej. Także jest to historia, która rozpoczyna się jak taka klasyczna opowieść z gatunku young adult. Mamy tutaj młodą dziewczynę, w dodatku sierotę, która pragnie dostać się do elitarnej szkoły wojskowej, co gdzieś tam chwilami przywodziło mi na myśl na przykład serię młodzieżową Rachel i Carter, to się chyba nazywało Czarny Mak, tak mi się wydaje. Gdzieś tam kiedyś opowiadałam wam o tej serii, czytałam tylko 2 tomy, w każdym razie w oparciu o te 2 tomy, co mogę powiedzieć? Mamy tam bohaterów, którzy w sumie siedzą głównie w szkole, dopiero pod koniec 2 tomu opuszczają mury akademii, jakieś tam szkolne przyjaźnie, wątki miłosne, taka tam urocza, schematyczna młodzieżówka, w sam raz na pierwszy kontakt z młodzieżową fantastyką, także tak na marginesie polecam. To tutaj jednak to zupełnie inna liga. Początek, jak już mówiłam, jest taki dosyć lightowy. Nasza bohaterka Rin próbuje wydostać się z rynsztoka, w którym się wychowała i do wyboru ma 2 wyjścia. Albo poślubić zamożnego starucha, za którego chce wydać ją jej przybrana rodzina, albo też rozpocząć naukę na Akademii Synegardzkiej. Nic więc dziwnego, że wybiera opcję numer 2, swoim uporem i determinacją przywodząc mi na myśl Mulan, ponieważ gdy Rin coś sobie postanowi, to tak też się dzieje, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, także dosyć szybko. Trafiamy do Synegardu, gdzie poznajemy innych uczniów Akademii, jak również pewnego takiego dość ekscentrycznego mistrza, który swoją drogą przywodził mi na myśl pana Miyagi z Karate Kid i teraz dajcie znać, kto z was w dzieciństwie oglądał Karate Kid, zwłaszcza Karate Kid 4, ponieważ też mamy mistrza i uczennicę, że się tak wyrażę, a te skojarzenia z panem Miyagi to chodzi generalnie o to, że ten mistrz, on zadaje ćwiczenia takie dosyć nużące i pozornie pozbawione sensu, które w gruncie rzeczy czemuś służą i choć nauka w tej akademii, ona nie jest zbyt taka, no nie należy do najlżejszych, zwłaszcza lekcje, podczas których Rin uczy się walki, tak, i walczy z innymi uczniami, to jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, co dzieje się później, szczerze powiedziawszy, Wojnę makową Rebeki Kwong śmiało można postawić na jednej półce obok sagi Pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina, zwłaszcza, że po pierwsze, autorka tworząc tę historię również inspirowała się prawdziwymi wydarzeniami, tak jak Martin pisząc sagę Pieśni Lodu i Ognia czerpał inspirację z Wojny Dwóch Róż, tak też Rebeka zainspirowała się jednym z najciemniejszych i najbardziej krwawych okresów w historii Chin. Chodzi o II wojnę chińsko-japońską i powiązaną z nią masakrę nankińską, która była jedną z największych zbrodni ludobójstwa dokonanych przez żołnierzy japońskich. Co więcej, widać tutaj inspiracje wojnami opiumowymi. Opium jest bardzo istotne dla tej historii, tylko że tym razem stanowi nie tylko źródło słabości, ale też szamańskich mocy. Mamy tutaj szamanów, bogów, takie elementy są jak najbardziej wskazane w fantastyce. Także z jednej strony mamy tutaj inspiracje prawdziwymi wydarzeniami, co mam wrażenie bardzo mocno wpływa na realizm całej tej historii. Z drugiej zaś inspiracje kulturą Chin. Oczywiście nie jestem specjalistką od kultury Chin, swoją drogą mało wiem na ten temat, ale to, co wychwyciłam, to na pewno to, że uczniowie Akademii czytają opracowania dotyczące strategii wojennych, które mam wrażenie wzorowane były na książce Sztuka Wojny Sun Tzu, której niestety nie czytałam, ale o której bardzo dużo słyszałam i mam wrażenie, że ona też stanowiła gdzieś tam inspirację dla Rebeki przy tworzeniu tej historii. Co więcej, to cesarstwo Nikan, wydaje mi się, że ono było wzorowane troszeczkę na Imperium Chińskim, prowincje tego cesarstwa. One noszą nazwy chińskich znaków zodiaku i tak przy okazji w środku mamy mapki i to jest coś, co też bardzo lubię w książkach, gdy mamy mapki. Na przykładzie tej mapki widać na przykład, że właśnie ta Federacja Mugen to musiała być Japonia, widzicie? Japonia, Chiny i to nawet widać na przykładzie mapki. Także idąc dalej, mamy tutaj oczywiście chińskie wierzenia, bogów, jakieś tam mitologiczne stwory. Za każdym razem, gdy coś się pojawiało, to sobie googlowałam to wszystko, ale okazało się to zbędnym zabiegiem, ponieważ Rebeka tak dokładnie i wiernie wszystko opisywała, że w sumie łatwo sobie to wszystko wyobrazić. Także bardzo podoba mi się to, jak ona właśnie zainspirowała się tymi wydarzeniami, jak połączyła te wszystkie elementy, żeby stworzyć tę niesamowicie porywającą historię, która angażuje już od pierwszej strony, od której doprawdy trudno się oderwać, aż trudno uwierzyć, że to jest debiut literacki. Nigdy w życiu nie czytałam tak dobrego debiutu literackiego, pomijając te dalekowschodnie klimaty, które już na dzień dobry robią ogromną robotę, zwłaszcza mam wrażenie na nas, nie wiem, ludziach zachodu, Europejczykach, Polakach, ponieważ to są dla nas takie dosyć egzotyczne tematy, klimaty, przynajmniej na mnie zawsze to robi bardzo duże wrażenie, gdy otworzyłam tę książkę, to ja już wiedziałam, że jestem kupiona właśnie za sprawą tych takich dalekowschodnich klimatów, także pomijając te dalekowschodnie klimaty, tym co tak bardzo mocno
podobało mi się w tej książce, to te brutalne opisy, to, że czytając Wojnę makową bierzemy udział w wielu krwawych starciach, to, że autorka stawia bohaterów przed trudnymi wyborami, to, że oni korzystają z pomocy bogów, za co też zresztą przyjdzie im zapłacić, ponieważ w życiu nie ma nic za darmo. Także to jest wszystko naprawdę bardzo fajne i jeżeli chodzi o te brutalne opisy w tej książce, one są tutaj po to nie tylko, żeby szokować, a niektóre z nich tak szokują, że po prostu szczęka przy jednym z takich opisów opadła mi do samej ziemi. Mam wrażenie, że Rebeka pod tym względem jest jeszcze bardziej, nie wiem, brutalna od Martina i to też jest po prostu jakiś hit, ponieważ zobaczcie, jak Rebeka wygląda. Taka tam słodka dziewczynka, prawda? Rebeka, pisząc tę książkę, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, miała 19 lat. Taka urocza młoda kobieta, która jest taka okrutna i bezwzględna wobec swoich bohaterów. Także bardzo podoba mi się to, że te opisy brutalne, one są tutaj po to nie tylko, żeby szokować, ale one też znacznie wpływają na rozwój postaci i są naprawdę bardzo mocno potrzebne tej historii. Swoją drogą, te wszystkie sceny akcji, które się tutaj znajdują, sceny walk, one są tak plastyczne, że szczerze powiedziawszy, nie miałam żadnego problemu z tym, żeby wejść w skórę naszych bohaterów, żeby na przykład odczuć strach, który sparaliżował Rin, gdy po raz pierwszy stanęła twarzą w twarz z żołnierzami wrogiej armii. I to jest kolejny plus tej powieści. To, że Rin opuściła mury Akademii, nie oznacza od razu, że jest świetnie wyszkoloną maszyną do zabijania, jakie na przykład możemy spotkać w powieściach młodzieżowych. Pierwszy lepszy przykład z brzegu to Selina Stardowiec ze Szklanego Tronu, no wiecie, legendarna zabójczyni, bo to, że uczymy się czegoś w szkole, to czasami, wiecie, życie wygląda inaczej. Rin uczyła się oczywiście walki z innymi uczniami na arenie, 1 na 1, pod nadzorem nauczyciela, a tutaj nagle, gdy musi walczyć przeciwko tylu ludziom, którzy na nią napierają, nic dziwnego, że ona się boi i bardzo podoba mi się to, że jej lęki też tutaj zostały oddane, dzięki temu ta powieść jest taka realistyczna, a Rin swoją drogą jest jedną z moich ulubionych bohaterek, mam wrażenie. Ona jest po prostu jedną z lepiej wykreowanych postaci, jakie kiedykolwiek widziałam. Ma swoje zalety, ma swoje wady, bo któż z nas ich nie ma ludzi idealnych. Z jednej strony jest bystra, jest też bardzo odważna, uparcie dąży do wyznaczonego sobie celu. Jest taką postacią bardzo silną, nie tylko fizycznie, bo jest dobrą wojowniczką, ale też przede wszystkim psychicznie. No ale z drugiej strony czasem brakuje jej cierpliwości, jest trochę porywcza, czasem powie o jedno słowo za dużo, albo odezwie się wtedy, kiedy nie powinna, ale no niech rękę podniesie ten, kto nigdy w życiu nie popełniał żadnych błędów, nie żałował decyzji, których gdzieś tam kiedyś podjął w jakiejś tam przeszłości, ponieważ właśnie na tym polega dorastanie. Mamy tutaj młodą dziewczynę, która musi szybko dorosnąć, która stara się wymazać swoją przeszłość i od nowa napisać swoją historię, także jeżeli chodzi o Rin, uwielbiam. Poza nią mamy tutaj również innych bohaterów, nad którymi może nie będę się specjalnie rozwodzić, bo coś czuję, że nigdy nie skończę tego Paplanda. Dodam tylko, że nie ma tutaj ani jednej postaci, której bym nie lubiła i to też jest w sumie problem tej historii, wiecie, tak na dobrą sprawę, ponieważ czasami, gdy między naszymi bohaterami dochodziło do różnych konfliktów, to ja nie wiedziałam, komu kibicować, za kim się opowiedzieć. No wiecie, bardzo lubię Rin, to jest główna bohaterka, trzeba jej kibicować, ale z drugiej strony pozostali bohaterowie też rozpierniczają system i to totalnie. I tutaj właśnie pojawia się problem. Bardzo na przykład polubiłam mistrza Changa, nie wiem za bardzo jak to wymówić, nie znam chińskiego, bardzo przepraszam, że prawdopodobnie w tym momencie kaleczę wymowę tego imienia. Bardzo podoba mi się też tajemniczy Altan, czy też na przykład taki bardzo oczytany i taki przekochany Kitaj, czy członkowie pewnej drużyny do zadań specjalnych, nad którą może nie będę się specjalnie rozwodzić, żeby wam tutaj niczego nie spoilować. Zamiast tego przejdę do jeszcze jednej rzeczy, za którą pokochałam tę powieść i tym czymś jest to, że nie ma tutaj żadnych wątków miłosnych, żadnych trójkątów, żadnej relacji, która mogłaby przerodzić się w romantyczną, a jeżeli coś takiego gdzieś się wydarzy na późniejszym etapie, to będzie to tylko dodatek do całej tej historii, a nie gwóźdź programu. I to nie jest tak, że mam coś przeciwko wątkom miłosnym, ponieważ lubię dobrze napisane wątki miłosne, nawet te oparte na schemacie hate to love, tylko po prostu ile można. One pojawiają się w co drugiej książce, więc fajnie było przeczytać coś, gdzie tych emocji dostarczają nam zupełnie inne rzeczy, ponieważ czytając Wojnę makową, po prostu bierzemy udział w krwawych starciach, planujemy jakieś strategie wojenne, widzimy upadające imperia, musimy zmagać się z żądnymi krwi bogami, widzimy ludzi, którzy stoją przed trudnymi decyzjami i jeżeli chodzi o te trudne decyzje, pragnę nadmienić, że tym, co bardzo mocno mi się tutaj podobało, to to, że Rebeka Kuang poruszyła pewne takie kobiece sprawy, chodzi o ograniczenia narzucane kobietom przez organizm. Jest to coś, na co bardzo często zwracałam uwagę, nad czym się zastanawiałam, gdy czytałam inne książki z wojowniczkami w rolach głównych, jak one sobie radzą w te dni. I tutaj Rebeka podjęła się tego tematu, trochę radykalne rozwiązanie, ale to pokazuje, że dla niej nie ma tematów tabu, że ta książka została doskonale przemyślana i dopracowana w najdrobniejszych detalach i właśnie dlatego cieszę się, że to dopiero początek całej tej historii, ponieważ gdybyśmy mieli tutaj do czynienia z powieścią jednotomową, to bym się chyba za chwilę zapłakała, że to już koniec, największy książkowy kat,
czas, ale nie, przed nami jeszcze 2 tomy i mam nadzieję, że one będą trzymały równie wysoki poziom jak ten, ponieważ to jest po prostu coś przegenialnego. Oto książka, za sprawą której zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na debiuty literackie. Tak jak dotychczas zdarzyło mi się dawać autorom taryfę ulgową na zasadzie, że no jak na debiut ta książka jest całkiem okej, pewnie kolejna będzie lepsza. Tak, po tym debiucie nie potrafię już inaczej. Koniec z tym, koniec z taryfą ulgową. I teraz tak, jak widzieliście w trakcie mojego Paplanda, dzięki cięciom, które z wielkim bólem i trudem robiłam, ponieważ wiecie, że jak już się rozpędzam z moim paplaniem, to bardzo trudno jest mi się zatrzymać. Widzieliście, że u nas dostępne są 2 wydania tej książki, albo oprawa zintegrowana, albo miękka oprawa ze skrzydełkami. Nie dziwię się, że wydawnictwo Fabryka Słów wydało właśnie tę książkę w 2 wydaniach, ponieważ grafik zrobił tak świetną robotę, albo 2 grafików, bo w sumie za bardzo się z tym nie zapoznawałam, że w sumie trudno było wybrać piękniejszą okładkę. Osobiście od wydawnictwa dostałam oprawę zintegrowaną, ale coś czuję, że będę musiała sobie również kupić tę książkę w miękkiej okładce. Za bardzo nie wiem, gdzie pomieszczę, co prawda, te książki, jak będę miała w sumie 6 książek, nie? Bo to jest seria, 3 tomy, trylogia i druga taka trylogia. Nie wiem, gdzie to zmieszczę, ale będę musiała zmieścić, ponieważ ta miękka oprawa też mi się podoba. Co więcej, jest to książka z ilustracjami. W środku znajdziemy ilustracje i może Wam pokażę jakieś ilustracje, które też dodają takiego bardzo fajnego klimatu całej tej opowieści. Proszę bardzo, mamy tutaj ilustracje i tych ilustracji jest tutaj troszeczkę i one są naprawdę, wiecie, bardzo, ale to bardzo fajne, bardzo klimatyczne. Dodam, że na tyłach oczywiście znajdziecie moje logo, ponieważ objęłam tę książkę patronatem medialnym i właśnie dlatego bardzo mocno się cieszę, ponieważ dzięki temu mam dla Was w sumie 4 egzemplarze do rozdania. 2 będą do zdobycia tutaj, 2 na Instagramie, więc jakby co, odsyłam Was do mojego Instagrama. Także mam 2 egzemplarze oprawy zintegrowanej i 2 egzemplarze miękkiej oprawy. Tutaj będą do zdobycia 2 egzemplarze. I teraz tak, pytanie konkursowe brzmi, dlaczego chcecie przeczytać tę w moim odczuciu najbardziej rozpierniczającą na świecie książkę? Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej, macie czas do 24 lutego, po tym terminie wyłonię 2 osoby, do których powędrują te książki. No i przy okazji, nie upadło, napiszcie, która okładka podoba Wam się bardziej, żebym wiedziała, którą z okładek mam Wam wysłać, które wydanie tej książki. Na sam koniec dodam, że być może będę miała możliwość przeprowadzenia wywiadu z Rebeką Kłang. Bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ Rebeka za sprawą Wojny Makowej dołączyła do grona moich najukochańszych współczesnych autorów. Plasuje się chyba tuż za Sebastianem de Castellem, na punkcie którego, jak wiecie, mam totalną obsesję, to znaczy obsesję na punkcie jego książek i jego też bardzo mocno chciałabym spotkać, tak swoją drogą. W każdym razie Rebeka będzie na Pyrkonie. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy dokładnie, ale dam Wam znać, a to oznacza, że ja też będę na Pyrkonie. Jeżeli ktoś z Was będzie na Pyrkonie, to dajcie znać, być może się spotkamy i bardzo mocno nie mogę doczekać się tego wywiadu. Mam nadzieję, że się uda, ponieważ chciałabym jej osobiście pogratulować tak doskonałego debiutu. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego szaleńczego Paplanda. Mam nadzieję, że przeczytacie tę książkę. Nie, ja nie mam takiej nadziei. Wy musicie to przeczytać, albo poleci największy na świecie foch. Także bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu. Wojnę Makową polecam i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!